Byłem inicjatorem wraz jeszcze z 2 innymi hutnikami strajku w Hucie Warszawa i udało nam się wzniecić ten strajk. Były jeszcze inne grupy, próbowały też w tym okresie to zrobić, ale nie było to skuteczne. Wolną Europę trudno było słuchać, bo była zagłuszana bardzo. Wiedziałam, że wybuchł strajk w Stoczni Gdańskiej i już wiedziałam, że się on rozwija. Ja od czasu, gdy postanowiłem, że ten strajk będę inicjował, bo nie kierował, a inicjował, prosiłem moją siostrę, żeby zabrała moją matkę, która u mnie żyła, prawda, w moim mieszkaniu razem ze mną. Poprosiłem ją, żeby ona przyniosła, żeby ona mogła nocować u niej, nie mówiąc oczywiście o tym, że będzie strajk, bo tylko że muszę po prostu tam, a matki samej nie mogę zostawić, może mnie parę dni nie być. I wtedy ja już brałem pod uwagę, że mogą mnie zamordować. Ja nawet więcej uważałem, że wszystko może się dziać w taki sposób, jak działo się w okresie stalinowskim. Może to nadmiernie uważałem. Czy się bałem? Gdy się człowiek na coś takiego decyduje, to się nie boi. Bo wie, że albo. I ja taką świadomość miałem. Załoga była bardzo już wówczas zdenerwowana. Zdenerwowana była dlatego, że były podwyżki cen. Te podwyżki cen występowały coraz większe i coraz mniej dostępna była żywność. Na terenie huty były stworzone nawet takie specjalne sklepy, to znaczy hutnicy mieli możliwość, dostęp lepszy do żywności jak inni, bo zrobiono właśnie w tym celu to, żeby uspokajać załogę, która jak gdyby stanowiła podwalinę tej władzy komunistycznej tu na terenie Warszawy. Huta została postawiona w Warszawie dlatego, żeby być podwaliną władzy komunistycznej na terenie miasta stołecznego. Więc ona taki cel głównie miała. To nie był cel gospodarczy, bo to nie było właściwe miejsce na hutę. Wybuchł strajk właśnie, można powiedzieć, na podstawie mojego apelu. Apel napisałem, było to takie krótkie, na kartce napisane wezwanie do hutników, żeby przyszli z pomocą swoim braciom na wybrzeżu, żeby po prostu nie dopuścili do rozlewu krwi. Miało to raczej charakter humanitarny. Nie miało charakteru, można powiedzieć, antywładzy. Nie miało charakteru wówczas jeszcze w tamtym okresie w celu, można powiedzieć, dążenia do odzyskania tej niepodległości. To wszystko następowało dalej. Za to w tamtym okresie miało to charakter humanitarny i może dlatego zyskaliśmy tak olbrzymie poparcie. To znaczy praktycznie poparła to cała huta. Jak, można powiedzieć, kierownictwo chciało coś przekazać i ewentualnie trzeba było, żeby dostało się do informacji powszechnej, to z jednego z głośników, głośnik każdy był zabezpieczony. Każdy był w takim miejscu, że każdy nie miał tam do niego dostępu. Ale jeden z tych głośników znajdował się u nas w takim dziale kontroli. Przy tym dyżurowała zazwyczaj żona miejscowego sekretarza partii, która była kierownikiem, można powiedzieć, tutaj kontroli. Ale tego dnia akurat, to było, można powiedzieć, 28 sierpnia, nie było tej pani w ogóle w pracy, ponieważ zachorowała. Jak zachorowała, klucze pozostawały tutaj na tym terenie i ja miałem do nich dostęp. Jednocześnie ja, będąc pierwszym wyżarzaczem, czyli kierując jednym z tych pieców, wtedy akurat objąłem funkcję kierownika wszystkich pieców, ponieważ człowiek, który
był majstrem na tym dziale, również zachorował. I tam ja odczytałem ten apel. Apel był tak półstronnicowy na półstronnicy i nie dałem polecenia zatrzymania pieców, a już zatrzymano ciąg walcowniczy. To jest główna część tego wydziału, gdzie walcuje się stal. Walcuje się na pręty różnej grubości i tam, można powiedzieć, zaczyna się cały cykl produkcyjny. Usłyszeliśmy, że nagle zatrzymano ten dział i przyleciał właśnie Krzysztof Wolf do mnie i powiedział, że tam ojciec jego i inni zatrzymali ten dział. Jak myśmy się o tym dowiedzieli, to natychmiast kazałem zatrzymać piece. I tak rozpoczął się strajk. Później z innych wydziałów zaczęli do nas przybiegać, bo się dowiedzieli przez swoich kolegów. Nasz wydział był bardzo duży, to 2000 ludzi, no bo huta wówczas liczyła ponad 7000 ludzi. To był wielki zakład na terenie Warszawy, drugi co do wielkości, jeżeli chodzi o liczbę załogi, po Ursusie. Ale trzeba powiedzieć od razu, że inne wydziały jeszcze w tym momencie nie miały tej świadomości, że to już się zaczyna strajk. Dopiero jak przybiegło tych kilku ludzi i dowiedzieli się, że myśmy rozpoczęli, wrócili na swój wydział i tam próbowali organizować tej strajki. Wtedy do mnie zaczęli przybiegać sekretarze oraz kierownictwa huty. To znaczy, żeby mnie przekonać, żeby ten strajk ugasić, żeby go nie było, bo po co, prawda? Seweryn, po co ten strajk w ogóle, prawda? Bez strajku wszystko to można załatwić, ale ja nie przyjmowałem nic do informacji, bo wiedziałam, że w momencie, gdy strajk, prawda, padnie, to już się nic w ogóle nie załatwi. Więc po prostu nie ulegałem tym żadnym dyskusjom, chociaż łapiano mnie za rękaw, prawda, można powiedzieć, próbowano przekonać, żeby ten strajk ugasić. Ale ponieważ tego się nie dało zrobić, w związku z tym dyrekcja pozwoliła nam na takiej sali tak zwanej BHP zrobić zgromadzenie przedstawicieli wszystkich wydziałów. I to stało się rano, następnego dnia. Następnego dnia rano zwołaliśmy takie zgromadzenie przedstawicieli. Oczywiście to było na zasadzie też dużego żywiołu. Łatwo to zrozumieć tym, którzy w tym brali udział, a bardzo trudno tym, którzy nie. Bo wszystko to się dzieje nie na zasadzie kontroli, nie na zasadzie wskazania, tylko na zasadzie jak gdyby oddolnej. No i to było kilkaset ludzi. Zgromadziło się około 300 ludzi na tej sali PKP i tam wybieraliśmy komitet strajkowy. Oczywiście kto przewodniczącym? No naturalnie wszyscy okrzykują, że ja mam być przewodniczącym, no to w naturalny sposób, prawda, z tego żywiołu wyrosłem na tego przewodniczącego. No i ja później otrzymałem tą funkcję, że miałem wskazywać, kto ma być tym, prawda, członkiem. Więc starałem się, żeby te przedstawicielstwa między innymi były takie proporcjonalne do wielkości tych wydziałów i wskazywałem na ludzi, którzy wydawało mi się, bo przecież ich nie znałem. Praktycznie biorąc tych, którzy weszli do komitetu strajkowego, to z widzenia niektórych przypominałem sobie, ale faktycznie nie znałem. Więc wskazywałem na konkretnych ludzi. Więc jako na pierwszego wskazałem właśnie na Szadurskiego, na drugiego Lipińskiego, był też bardzo młody człowiek, 20 tam niewiele ponad 20 lat, takim rozpłomienionym wzrokiem patrzył, więc myślę sobie, no wygląda na to, że on oddany tej sprawie, więc warto go też tutaj mieć. Ja dlatego o tym wspominam, ponieważ później ci ludzie odebrali bardzo poważną rolę, a w tamtym okresie przecież to był przypadek, to właściwie był żywioł. Więc zaczęło się wszystko od tego, że musieliśmy zapewnić pewien porządek na terenie huty. Żeby zapewnić porządek, trzeba było stworzyć tak zwaną straż porządkową. To była, można powiedzieć, grupa ludzi, która miała dbać o to, żeby nie było ekscesów żadnych na terenie samej huty i żeby była ochrona zewnętrzna, prawda, murów, żeby tam się nie dostawały osoby niepowołane.
takie, które są spoza huty i którzy mogą wywoływać różne, prawda, kłopoty. Sprawa następna, która, jak mówię, była bardzo ważna, to była tego nawiązania kontaktu z tymi zakładami, które były zewnętrzne, a przede wszystkim ze Stocznią Gdańską. Żeby mieć ten kontakt ze Stocznią Gdańską, zażądaliśmy od kierownictwa Huty Warszawa, żeby przydzielili nam samochód i żeby mogli nasi przedstawiciele podjechać tam nad morze i po prostu nawiązać kontakt z kierownictwem jeszcze wówczas nie Solidarności, bo przecież Solidarności nie było, tylko Komitetu Strajkowego Stoczni Gdańskiej. Jako przewodniczący, prawda, Komitetu Strajkowego byłem bardzo zajęty, no można powiedzieć, nie było sekundy. Więc ja na początku mszy świętej nie byłem, od razu muszę powiedzieć. Przybyłem, kiedy już ta msza trwała. I zobaczyłem księdza Jerzego odprowadzającego, gdy prowadził tą mszę świętą, odprawiał. No oczywiście robił to bardzo pięknie. Kazanie jego było niezwykle przemawiające, bo ksiądz Jerzy mówił prostym językiem, ale bardzo docierającym do człowieka. Taki, który był jak gdyby jego własnymi myślami. Tak mu się wydawało. I dlatego ksiądz Jerzy był tak bardzo zrozumiały. I dla mnie też. Gdy go tam wysłuchałem, to myślę sobie, to jest wspaniały człowiek. Trzeba będzie się jego poznać. Tu nie było żadnej możliwości. Bo po mszy świętej on spowiadał. Gdy spowiadał, siedział na takim krzeszentu, tam ludzie klękali koło niego, spowiadali się. Nie było szansy żadnej, żeby w ogóle porozmawiać. A ja też byłem zajęty, więc po prostu po chwili zająłem się innymi sprawami. Przysłali tam z komitetu i warszawskiego, i później centralnego, przysłali delegację, która miała z nami negocjować, jak ten strajk skończyć. Tam skierowałem taką delegację, która uważałem, że to byli ludzie najbardziej twardzi. Dowiedziałem się tego przede wszystkim z tego, jak się wypowiadali na terenie tutaj forum Komitetu Strajkowego. I oni tam, bo ja nie mogłem być jednocześnie i tu i tam, a uważałem, że Komitet Strajkowy sam jest dużo ważniejszy, a dużo mniej ważne, prawda, bo tam i tak sobie zawarowałem ostateczne podpisywanie tego porozumienia. I oczywiście, kiedy już strajk na Wybrzeżu został podpisany, oczywiście nam wtedy powiedziano, że już tam strajk się zakończył, żeby podpisać, prawda, to porozumienie. Myśmy odmawiali podpisania, bośmy tego nie wiedzieli. Nie mogliśmy sprawdzić, prawda, nie wiadomo było, jak to właściwie jest, bo te fotografie, no to wszystko można sfingować, prawda, pokazać. Więc w związku z tym powiedzieliśmy, że zakończymy strajk dopiero, jak wrócą nasi przedstawiciele ze Stoczni Gdańskiej. Więc ci przedstawiciele wrócili 1 września. I dlatego myśmy zakończyli najpóźniej strajk, bo 1 września podpisałem porozumienie. I to jeszcze to porozumienie chcieli oni zmienić na takiej zasadzie, że podpisujemy to na zasadzie takiej, że oni właściwie gwarantują nam tylko jedno, że nie będą represjonowani ci, którzy brali udział w strajku. Ale ja się temu absolutnie sprzeciwiłem. Kazałem napisać zdanie bardzo istotne, że kończymy strajk dokładnie na takich zasadach, jak Stocznia Gdańska, bośmy nie znali, prawda, nie wiedzieliśmy, jakie to są, ale dokładnie w ten sposób, że kończymy strajk i będziemy mieli takie same uprawnienie, jak Stocznia Gdańska po podpisaniu tego porozumienia. Więc z punktu widzenia prawa Huta Warszawa miała prawo na tej podstawie stworzyć związek zawodowy i w związku z tym 1 września przydzielono już nam tam pomieszczenia i że mamy prawo zakładać niezależne, samorządne związki zawodowe. I został założony tego dnia Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Huty Warszawa.
jeszcze nie wiadomo było, że to będzie Solidarność, bo nic na ten temat, prawda, w ogóle nie mówiono. Uważam, że stał się cud. Uważam, że Solidarność to jest największy dar, jaki otrzymał naród polski. Poza cudem I wojny światowej, gdy powstała Polska z niczego. Tak uważam.